Od jakiegoś czasu rośnie we mnie chęć zakupu lepszych monitorów niż takie, które mam obecnie. Do tej pory używałem i nadal używam zwykłych, można by rzec biurowych ekranów o rozdzielczości 1080p i nie za wysokim odświeżaniu. Powoli jednak zaczynam dorastać do czegoś lepszego, dlatego też z dużą chęcią przyjąłem możliwość przetestowania czegoś nowego, czym jest monitor Titan Army P2510S 24,5 cali Fast IPS QHD 240 Hz. Czy nadaje się on do moich potrzeb, trochę związanych przecież z retro? Zaraz się dowiecie. Cześć, tu Borg, Retrogralnia i moja recenzja współczesnego monitora. Titan Army P2510S to monitor o przekątnej 24,5 cala i rozdzielczości QHD, czyli 2560 na 1440 pikseli, czyli 2K. Nie jest to dość częste połączenie, gdyż monitory o takiej ilości pikseli mają zazwyczaj przekątną ciut większą, jakieś 27 cali. Mi osobiście ten rozmiar nie przeszkadza, nie jestem zwolennikiem dużych monitorów na biurku i na biurku mam jeden 24-calowy, a drugi 27-calowy. Jest to maks, co mogę ogarnąć naraz wzrokiem. Podczas tych kilku tygodni testowania zastąpiłem Titanem najpierw mniejszy, później większy monitor i choć bałem się, że poczuję różnicę wielkości w stosunku do 27 cali, to szczerze mówiąc nie poczułem. Tutaj oczywiście dużo zależy od A. preferencji i B. odległości monitora od waszych oczu. U mnie na biurku to było wszystko ok. Czego monitorowi brakuje w calach, to na pewno nadrabia on w hercach. Titan działa bowiem z prędkością, czy raczej poprawnie powinienem powiedzieć z częstotliwością 240 Hz. No i nie możemy ukrywać, że to robi robotę. Oczywiście w czasach, gdy większość nowych gier nawet i na dobrych kartach graficznych w tej rozdzielczości działa raczej w 100 kilkudziesięciu klatkach na sekundę, jak mamy szczęście, a nie 200 kilkudziesięciu, to i tak prędkość czy niski czas dostarczania nowej klatki do monitora robi dużą różnicę. Fakt, że mamy tutaj do czynienia z monitorem dla graczy, podkreślony jest czasem reakcji matrycy GTG na poziomie 1 milisekundy. Możecie mnie zapytać, i siebie zresztą też, czy takie parametry w świecie retro mają znaczenie. Otóż mają, na co głównie narzeka się grając w retro gry na swój wiek. Ale oprócz tego na opóźnienie wynikające z zastosowania nowoczesnych monitorów zamiast analogowych CRT-ków. Natomiast, jak pokazałem wam w moim poprzednim filmie o analogowym wyświetlaniu obrazu z Mistera FPGA, ten konkretnie monitor działa klatka w klatkę w porównaniu ze świętym gralem retro wyświetlaczy, monitorem Sony PVM. Oczywiście taka zabawa wymaga posiadania bezlagowego konwertera wideo do HDMI lub bezlagowego Mistera FPGA, ale jako wynik mamy zerowy lag lub, będąc dokładnym, prawie zerowy lag, bo magii na świecie nie ma. W każdym razie jest on pomijalnie mały. Titan to monitor z matrycą Fast IPS, stąd wspomniane jej szybkie działanie. Ten typ matrycy powoduje też, że obraz widziany jest z dość szerokiego kąta i z żywymi kolorami. Co do kolorów, monitor zapewnia pełne pokrycie przestrzeni barw sRGB oraz 95% pokrycie w przestrzeni barw DCI-P3. Wspiera też HDR, HDR z kilkoma trybami działania. Tych trybów mamy generalnie w monitorze w sumie kilkanaście, przeznaczonych dla przeróżnych scenariuszy. Od dynamicznego grania, poprzez pracę z tekstem, ochronę oczu, a kończąc na udawanie czytnika e-papieru. W trybie standardowym obraz monitora ma dość ciepłe kolory, których ja osobiście jestem fanem, ale musiałem je schłodzić, nawet nie tylko do naturalnych, ale i chłodnych, by móc poprawnie kolorować filmy na YouTube. Jak możecie zobaczyć, kolory testowałem kładąc monitor ramię w ramię, czy ramkę w ramkę ze wspomnianym PVM-em i muszę powiedzieć, Titan trzymał klasę. Co ciekawe, do monitora otrzymujemy też raport z kalibracji koloru, jaka została dla każdej sztuki monitora przeprowadzona w fabryce. Jeśli chodzi o wykonanie, to tutaj Titan budzi we mnie dwa uczucia. Sama część monitora jest w porządku, zresztą co tu ukrywać, tak się na nią nie patrzy, bo się patrzy na sam ekran. Natomiast dołączona do Titana podstawka
No widać, że jest tania. Wystarczy tylko dotknąć monitor, dotknąć guzika albo stuknąć mocniej w biurko, a monitor się kołysze. Podstawka ma też dosyć niewielkie możliwości regulacji kąta nachylenia, tylko w pionie i jest dosyć niska. Tylko jaki gracz czy proinformatyk korzysta jeszcze ze stokowych nóżek? Oczywiście można taki monitor przyczepić do standardowego uchwytu VESA i ja też tak rzecz jasna zrobię i problem zniknie. Po co więc przepłacać? A propos oszczędności, w monitorze nie znajdziemy głośników, mamy za to wyjście mini jack na audio, z którego korzystałem, podłączając do niego retro konsolę. Oczywiście retro konsolę nie podłączałem do mini jacka, tylko podłączałem do upscalera, on do monitora, a z monitora wychodził dźwięk. Zresztą przy współczesnej pracy i tak się najczęściej korzysta z wyjścia audio z komputera, czy raczej nawet z wyjścia USB z komputera. Obok portu mini jack znajdziemy na monitorze port do podłączenia zasilacza, który dostajemy jako kostkę, oraz dwa porty HDMI 2.0 i dwa porty DisplayPort 1.4. Portów ci u nas dostatek. Z retro obowiązku dodam, że nie znajdziemy tutaj portu VGA czy DVI, ale to chyba nikogo nie dziwi. A propos tej mnogości portów, z takich bajerów mamy jeszcze PIP, czyli obraz w obrazie, przy czym jeśli używamy PC-ta, monitor może raportować o połowę uciętą rozdzielczość i wyświetlać obraz naprawdę na połowie ekranu. Tryb tradycyjny z mniejszym obrazem w obrazie jest też możliwy. Z innych bajerów w menu znajdziemy też masę ułatwień dla graczy, jak generowanie celownika, powiększanie centrum obrazu, tryb Night Vision i inne ustawienia pozwalające na lepsze widzenie przeciwnika. Ciekawe, czy to już nie jest cheatowanie. No i oczywiście mamy też Adaptive Sync. Generalnie jeśli chodzi o ilość opcji w menu, to jest ona po prostu przeogromna, czasami nawet trochę przytłaczająca. Reasumując, monitor ma dużo plusów, jest niesamowicie szybki, ma dobre kolory, fajny kontrast, sporo portów, mnogość opcji w menu i lekką konstrukcję, a to wszystko za bardzo niewielkie pieniądze. Jak nagrywam ten film, to mamy promocję na ten monitor za poniżej 1000 zł, a z kodem rabatowym na 6%, który znajdziecie w opisie tego filmu, zejdziecie poniżej 900 zł. Co do minusów, to mi przeszkadzało głównie gibanie się konstrukcji na stokowej nóżce, no i czasami by się te głośniczki przydały, nawet takie symboliczne. Ale o tym, że monitor jest fajny, niech świadczy choćby fakt, że już nawet moja Flowers powoli interesuje się tym, by mi go odwędzić. To wszystko w tym odcinku. Zapraszam do wsparcia naszego kanału, czy to na YouTubie, czy to na Patronite. Zajrzyjcie naszego Discorda i widzimy się już niedługo. Pozdrawiam serdecznie, Borg Retrogralnia.